Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, witam Was na kanale Barwy Zdrowia i przedstawiam Wam Waszego i mojego gościa, pan Robert Kucharski. Robert, ciągle się pojawiają, słuchajcie, niesamowite postaci. Kim jest Robert? Robercie, najwyżej mnie trochę poprawisz, jeżeli coś tam pokręcę. Jest przede wszystkim, o to jest znak pytania, przedsiębiorcą, właścicielem mydlarni. Jak to zaprosiłem pana mydlarza, producenta mydeł, ale dlaczego by nie? Tym bardziej, że to jest naprawdę, zdążyliśmy sobie trochę porozmawiać przed tą rozmówką, przed tym wywiadem. To jest niesamowita postać. I o ile się zdążyłem zorientować, to jego mydlarnia, że tak w cudzysłowie nazwę to mydlarnią, a więc przedsiębiorstwo jest miejscem, gdzie powstają naturalne mydła, naturalne kosmetyki. Roberta to bardzo kręci. Dba o to, żeby ten proces wytwórczy był przeprowadzany tradycyjnymi metodami, na ile to tylko możliwe, z dużą dozą dokładności o skład, o jakość. A więc Robert w swoim działaniu łączy i przedsiębiorczość, i z pasją do naturalnych po prostu produktów. Ale Robert jest, jak powiedziałem, nietypowym przedsiębiorcą, bo Robert jest także medytuje, czyli buja w obłokach, podobnie jak ja, gdzieś tam zapędza się w jakieś obszary wszechświata, nie wiadomo gdzie, ale wracamy ciągle na Mateczkę Ziemię. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to się prowadzi taki biznes, bardzo nietypowy, bo produkcja mydła, jak to wygląda od kuchni, po prostu skąd się wziął na przykład ten pomysł na produkcję mydła, jak powstają naturalne kosmetyki, dlaczego coraz więcej ludzi idzie w tym kierunku, żeby wybierać coś, co jest naturalnego, sprzyjającego naszemu ciału, naszemu organizmowi. Robercie, cześć jeszcze raz. Cześć, to przede wszystkim dzień dobry. Witam Cię, Janusz, witam Państwa oczywiście. Więc powiedz mi taką rzecz, jak to się zaczęło, a w ogóle jakie ty masz formalne wykształcenie i jak to się zaczęło, zacząłeś produkować mydła? To znaczy, że najprawdopodobniej jesteś chemikiem. W ogóle nie mam chemicznego wykształcenia. Nie miałem zielonego pojęcia o robieniu mydeł, żadnych kosmetyków. Nigdy tego nie robiłem, nie myślałem, że będę to robił. Natomiast może tak, żeby przybliżyć, dlaczego ja to robię, dlaczego zacząłem to mydło produkować, natomiast takim byłem troszeczkę urodzonym biznesmenem. Po prostu dobrze sobie radziłem w każdym biznesie. No proszę. Co było tego tajemnicą? Wiesz co, myślę, że tutaj były wzorce rodzinne mojego taty, który w latach PRL-u, lata jeszcze 70., 80., no był samowystarczalnym przedsiębiorcą, za duże słowo biznesmenem, miał własny transport, a więc to, co nieświadomie mi przekazał, to umiejętność liczenia. I taką zasadę, którą usłyszałem w telewizji w latach 90. od jakiegoś starszego pana, który zbulwersowany różnymi tam przekrętami, które już w latach 90. się działy i mówi, że to nie jest biznes, to jest po prostu jakaś kombinacja, mówi. Przed wojną, mówi, to była prosta zasada biznesu. Wydawaj mniej jak zarabiasz, a różnicę inwestuj, prawda? No i ja O, tak, prawda? I ja tak rozumiem, że właśnie zauważyłem, mówię, no znakomite podsumowanie, bo ja to robiłem oczywiście, tylko tak tego nie nazywałem. Ale to robię oczywiście do dzisiaj. I to załóżmy na pewno było to, co pozwoliło mi przez te wszystkie zawieruchy po prostu, jakie tylko się pojawiały, przetrwać. A więc, ponieważ miałem jakieś zdolności do robienia tego biznesu, takie zaciekawienie, żeby coś było nowego, tym bardziej jeszcze młody wiek, no to jednoczesne poszukiwanie, robiłem coś mi fajnie wychodzi, to może jeszcze to może coś trzecie, ale nie za dużo, żeby nie przesadzić. I to też bardzo fajnie też wpływało na to, że jak załóżmy prowadziłem coś, co przynosiło fajny dochód, ale już się interesowałem jakimś innym tematem, to bardzo często i na ogół tak jest, że ten biznes, który przynosił dochód po kilku latach po prostu przestawał przynosić ten dochód, czy to wszystko spadało ze względu na koniunkturę, a inna gałąź się zaczynała rozwijać. No więc zaczynałem na początku od transportu drewna, potem był sklep motoryzacyjny, potem drugi sklep motoryzacyjny, potem hurtownia motoryzacyjna, potem produkcja akcesoriów motoryzacyjnych, fotelików dla dzieci, linek holowniczych, prostowników samochodowych,
no po prostu fotelików i tak dalej. Więc później to się przerodziło w logistykę zaopatrywania przedsiębiorstw. Ta firma była coraz jakby większa. No i po prostu gdzieś w którymś momencie, ponieważ do tych przedsiębiorstw jednym z produktów, który dostarczałem w sporych ilościach, to było właśnie mydło, które gdzieś nabywałem, powiedzmy tam, gdzie była ta koniunktura po prostu finansowo lepsza i sprzedawałem z jakąś tam marżą, a ponieważ pojawił się ktoś, kto stwierdził, że potrzebuje kapitału, ale wie jak uruchomić taką produkcję, ja mówię, a dlaczego mam nie zainwestować? Ale także było to w 2007-2008 roku i muszę powiedzieć, że wtedy to była chęć większego zysku po prostu, tak? Ale był to już czas, w którym już zacząłem sobie zadawać filozoficzne pytania, czy ja na pewno tego szukam. I to był gdzieś właśnie rok 2008, kiedy się zdecydowałem na jakiś inny kierunek, ale to też był okres największych moich dochodów, kiedy już załóżmy mając i piękne wczasy, i piękny dom, i piękne samochody, zauważyłem, że kolega sobie kupił helikopter. Mówię, a może ja bym sobie kupił helikopter? No i nagle na szczęście wtedy pojawił mi się nad głową, do dzisiaj pamiętam, taki gumowy, olbrzymi, wirtualny młotek i tak mnie pyk w głowę, pyk. No i oczywiście proste pytanie. Baranie, mówię do siebie oczywiście. Czy jak Zatrzymaj chcesz się, się, głąbie. tak, zastanów się, czy jak, Do siebie tak mówiłem. no, czy jak chcesz się napić piwa, to musisz browar kupować? Wynajmij się helikopter i się przeleć. I tak zrobiłem. Przeleciałem się, słuchaj, do Warszawy i z powrotem. Szumi, huczy, właściwie no, wyleczyłem się od razu, prawda? Ale oczywiście to też była zmiana w życiu. Nie tego szukam. Nie tego szukam, dlatego że biznes mimo wszystko powodował to, że był ogrom myślenia i kombinowania w umyśle. A jak wygrać, a jak przetarg, a jak więcej zarobić, jak wszystko, żeby to wszystko spiąć. Dzień, noc, myślenie, a więc tak naprawdę odcinanie się od odczuwania. Mhm. No i nagle mówię, mam pieniądze, a gdzie szczęście? Gdzie błogość? Gdzie przyjemność? Nie, Robert, zatrzymajmy się. Spróbuję to podsumować, co Okej. Na początku okazało się, że jesteś cholernie niestabilny. Raz taka firma, taka, bach, ciągle kurczę, nie mogę się zatrzymać. Jaka satysfakcja na przykład byłaby firma, którą prowadzisz już od 50 lat i to samo. Na przykład produkujesz ołówki i jaka to jest tradycja, same ołówki. To jest raz. A po drugie, no jak to, no kasa, jest szczęście, o tyle szczęścia, po grdykę. Tak, i wiesz, Janusz, oczywiście przysłowia, które jak się nie doświadczy, że pieniądze szczęścia nie dają, nie, co za bzdura, prawda? To oczywiście to nie chodzi, żeby popadać w skrajności, bo dla wygody życia, dla takiej codzienności, no potrzeba, to musi być równowaga. To nie to, że nie mieć, ale mieć tyle, co właśnie, no ten złoty środek, tak? Ale bardzo łatwo, bez większego, tak jak to się mówi, zastanowienia, po prostu popaść w skrajność. Mhm. Po prostu, nie? Czy po prostu przejąć. I dopiero właściwie to może nie był rok 2008 dokładnie, bo te procesy zaczęły się wcześniej, gdzieś w 2004. Już to jakieś zmęczenie się pojawiało, już coś czułem, ale nie umiałem tego nazwać. Czego szukam? No i wtedy faktycznie to też był okres 2004 roku, kiedy zdarzyło mi się być na jakimś wyjeździe, na szkoleniu NLP i wyobraź sobie, że na tym szkoleniu u mojego kolegi, który prowadził olbrzymią firmę, To lingwistyczne programowanie umysłu, czyli tak, NLP, manipulacji. tak, ale no, wiesz, a więc iluś tam pracowników, no po co to wszystko było zorganizowane? No żeby więcej zarabiali, żeby ich zmotywować, prawda? Ale oczywiście, co jest ciekawostką, że na koniec tego szkolenia, tego spotkania, gdzie tam była i muzyka, i tańce, chodzenie po ogniu, wykłady, cuda na kiju, powiedzieli nam, że będzie coś, czego prawdopodobnie większość z Was w tym życiu nie doświadczyła. No byłem bardzo ciekawy. Nikt nie chciał zdradzić, co to ma być. Po prostu z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że była w fajnym nastroju, przez fajną osobę, bardzo poprawnie poprowadzona medytacja otwierająca czakrę serca. O Jezus. Prawda? No i domyślasz się, rozumiesz, jakie stany, jakie błogości, jakie łzy szczęścia, wzruszenia po prostu. I pytanie, które się pojawiło wtedy, mówię, jak to jest? Tyle lat w kościele, prawda? Tyle lat w religii. I ja nigdy takiego stanu nie doświadczyłem. Czy to jest ta właściwa ścieżka, w którą znalazłem, prawda? Bo to też jest taki troszeczkę podstęp. Właśnie tak działają właśnie do szkolenia NLP. Ale doświadczenie było nieziemskie. No tak, czyli sekta zaczęła działać i zmieniać ci mózg. Tak. I zaczęło oczywiście pytania, no czego ja szukam? No ja szukam takich stanów,
Znaczy, chciałbym szukać. To powinno być celem, a nie coraz większe i jeszcze większe zarabianie pieniędzy po to, żeby mieć więcej materii. Po co? No, żeby się pokazać, żeby błysnąć, żeby swoje ego zaspokoić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy to mnożyć. Ale oczywiście też były takie punkty zwrotne, które dawały duże zastanowienie. No i potem taki powolny proces, no, szukania siebie. Jasne, to słuchaj, tutaj też wtrącę swoje 3 grosze. Ja oczywiście jestem prześmiewcą i moi goście tutaj, subskrybenci, ci, którzy odwiedzają, wiedzą, że jestem prześmiewcą, lubię się wygłupiać. Więc jak mówiłem, że Boże, jesteś niestabilny cholernie, jedna, Mhm. druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, mówię, słuchajcie, to jest bezcenna rzecz, bo w tym momencie to znaczy, że Robert uczył się ciągle, doświadczał, a Tak. nie tylko stabilność w jednych kapciach starych, w tym samym mundurku, załóżmy i tak dalej. Poszukiwanie, bo każdy biznes wymaga czegoś nowego. Nowi kontrahenci, nowe technologie, nowe poznanie świata. Och, tego jest o tyle. I tak Mhm. teraz właśnie, i to okazuje się, że to nie zaspokaja, więc cash, kasa, kasa misiu, tak? Okazuje się, że ta kasa jest fajna, bo jest takie powiedzenie, tu nawiążę do tego, co powiedziałeś, pieniądze szczęścia nie dają, ale jest druga część tego, ale pomagają to szczęście osiągnąć. Tak, właśnie. I to jest ta równowaga, którą pokazałeś. Pytanie, No, pieniądz jest tylko narzędziem, jest tak. środkiem wymiany energetycznej. Pytanie, co z nim zrobimy? Tak jak, o, powiedzmy, mam tutaj nóż, mój scyzoryk pamiątkowy, można byłoby tym komuś krzywdę zrobić, słuchowej Boże i tak dalej, ale można utemperować ołówek, można kanapkę przekroić i tak dalej. Zależy od tego, jak to użyjemy. A więc z kasą tak samo. Dobrze, mam sobie, ustabilizowałem swoje życie, wygodnie jest. Co pół roku zmieniam samochód, oczywiście na nowy model. Tak było? Tak było. Tak było, oczywiście. 3 lata najdłużej. Bzdura, że wcale to nie potrzeba. Rozmawialiśmy o moim kompie chyba 15 czy 16-letnim. Tak, tak, To wymienić, no bo już się tam, no coś tam się dzieje, ale przyzwyczajony jestem, funkcjonuje, to po co? No, tak. jedynie dlatego, żeby kasy wydać, no i No, Janusz, ale w tamtych latach, na tyle się oświeciłem, to był rok 2006, że jeszcze kupiłem sobie swój wymarzony samochodzik, pięknego Lexusika, prawda, z otwieranym dachem, ale mam go do dzisiaj. Mimo, że mógłbym sobie zmieniać, a po co, jak go bardzo lubię, prawda? I to właściwie powiem Ci, że no w tym przypadku mogę powiedzieć faktycznie, że może ten plan życiowy, jak patrzę wstecz, ja całkiem sobie nieźle to ułożyłem. To znaczy, ja faktycznie doświadczyłem tej skrajności, prawda, tego pędu, tej gonitwy, tego pożądania i tak dalej, ale to pozwoliło też na to, że zgromadziłem taki kapitał, który potem faktycznie bardzo fajnie wykorzystałem dla siebie. To znaczy co? Znalazłem tyle czasu, ile tylko chciałem. tak, I go naprawdę bezcennie, można powiedzieć, poprzez to, że ciągle nad sobą pracuję i mam na to możliwość i czas, po prostu te pieniądze tak jakby wykorzystuję i to, co stworzyłem do tej pory, prawda? Także podsumowując, bez tego doświadczenia bym też nie zrozumiał, jakie są tutaj problemy na Ziemi. Ja się załóżmy uważam bo lubię to po prostu, za istotę, która lubi wchodzić do takich zapomnianych, zagubionych trochę światów, doświadczyć tego na sobie i na sobie znaleźć rozwiązania, prawda? Więc ja nigdy się nie nudzę pracą nad sobą. Milimetr po milimetrze dla mnie nie ma większej radochy, jak odpuszczenie kolejnego spięcia, czy to w głowie, czy w ciele, czy w jakimkolwiek innym miejscu, które mi odpowiada czym? Błogością, tak. miłością. Świadcza czasami dość ekstremalnie. No w ubiegłym roku, może to jest wariactwo, nie wiem czym się chwalić. Musiałem wkręcić w imadło 3 dechy, 3 po 2,5 centymetra i ja czy po prostu no tam kiedyś miałem do czynienia trochę, rozwalę je czy nie, kumpel akurat nagrywał. No więc chodziło o to, że fizycznie to można zrobić, ale kwestia psychiki. Tak. Mhm. Zdecydować się na to po prostu, a więc decyzja. To tak samo jak skok z jakiejś tam wieży do wody. Mhm. Mhm. Fizycznie jaki problem, jak ktoś cię pchnie w dodatku, to i tak wskoczysz. Ale moja decyzja patrzy na dół i trzeba wskoczyć. I to jest Mhm. fajne doświadczenie, bo to jest, trzeba po prostu spróbować. Tak jak mój syn Piotrek, jego marzenie, o, ty chciałeś po prostu kupić sobie śmigłowiec, co w końcu przeliczyłeś. Jego było marzeniem swego czasu skoczyć ze spadochronem z samolotu. Mhm. No więc wykupił, bo jest akurat instruktorem sportów wodnych i zimowych,
Piotrek, jak mnie słyszysz, ewentualnie pozdrawiamy cię. Również w imieniu Roberto teraz. Tak, pozdrawiamy. No i wykupił sobie na Helu, bo akurat na Helu tam jest szkółka, gdzie on szkoli i tak dalej, młodzież dorosłych. No i wykupił sobie lot razem z instruktorem. Mhm. No przeżycie niesamowite, oglądam, mówię, po prostu wariat mój syn. No ale moja krew. Dwóch Tak. Mhm. doświadczenie, to o czym mówisz. Aż w końcu człowiek dochodzi, rzuca się tu i dochodzi, zaraz, ale po co ja to robię? Sądzę, że dobrze wchodzę w twoją myśl. Już mam, zabrałem siebie, rodzinę. Tak. Jestem pozytywnym egoistą, bliższe koszula ciału, kocham bliźniego swego jak siebie samego, więc ukochałem siebie, zabezpieczyłem materialnie i tak dalej. Co dalej? No więcej, więcej sprzedawać, więcej co? Tak. Ale te pieniądze, o czym ja wcześniej mówiłem, przecież one mogą służyć do tego, żeby komuś innemu pomóc. Nie na zasadzie daje mu kasę, rozdaje i tak dalej, tylko w jakiś inny sposób. Być może ktoś chce biznes rozkręcić, może, ale brakuje mu pieniędzy, można dołożyć, można różne rzeczy robić. Czy tobie to też w duszy gra? Tak, no ale chociażby wiesz, prowadząc firmę, prowadząc mydlarnię, no zatrudniasz ileś osób, tak? Mógłbym tego nie robić i sobie już załóżmy taką trochę wcześniejszą emeryturę, ale jednak twierdzę, niech to będzie, niech to służy, prawda, właśnie innym. Naturalnie to jest dokładnie, wiesz, to samo. Oczywiście tak, może jeszcze nie skończyłem, bo ja tam, pamiętasz, pytałeś się mnie, dlaczego mydlarnia, jakie mam też wykształcenie i ta mydlarnia, kiedy oczywiście w 2008 roku ten pomysł powstał, pomysł był po to, żeby jeszcze więcej zarabiać, tak? Ale oczywiście przez te kolejnych 5 lat, bo też założenia były takie, że pół roku już będzie wszystko działać, 5 lat i nie działało jeszcze to tak jak powinno, ale oczywiście to były ogromne lekcje lęków, przygód, kontroli różnych, które przychodziły, zderzeń, żeby zobaczyć te swoje lęki, żeby to coś z tym zrobić, przerobić, żeby pójść dalej, a dopiero potem zobaczyłem, jak bezcenny skarb dostałem w postaci takiej, że mogę robić coś do bólu uczciwie. Tu nie chodzi o to, żebym ja był chemikiem, tylko że ja bym to robił w ten sposób, żebym każdemu mógł patrzeć prosto w oczy. Robię zarąbiste mydła, do bólu uczciwe. Moim zdaniem lepiej się już nie da. Tak. Po prostu, No dobrze, prawda? w takim razie, jeżeli wywołać ten temat mydeł, to jak powstaje naturalne mydło? Wiesz co, ruszając z produkcją, przygotowując w ogóle produkcję, no to jest po prostu taki zakładzik, który ma 600 metrów kwadratowych, więc taki no sporawy, prawda? Były założenia, że będzie większa produkcja, wyszła mała manufaktura. Wydawało się że to wszystko proste, bo tak na dobrą sprawę możesz sobie zrobić mydło w garczku, tak? Bierzesz dowolny tłuszcz, no oczywiście zalecany jest bardziej tłuszcz, niektóre są bardziej podatne, lepsze do zmydlania niż inne, no powiedzmy sobie, niech to będzie kokosowy, palmowy, czy nawet jeśli ktoś chce ze zwierzęcy. I dodajesz do tego albo wodorotlenek sodu, albo wodorotlenek potasu, zmieszany z wodą, czyli w dobrych proporcjach. Podgrzewasz, mieszasz wszystko przez 2-3 godziny, powiedzmy, może troszeczkę dłużej, zostawiasz i masz gotowe mydło. No wydawałoby się, że pomysł prosty. Pomysł prosty, jak chcesz zrobić w garczku, ale na skalę przemysłową to już jest troszeczkę inna bajka. Niby receptura prosta, a niuansów, tym bardziej, że nie miałem wzorców. Kolega, z którym współpracowałem wówczas, coś tam wiedział, ale tylko coś tam. I to wszystko żeśmy tak naprawdę odkrywali. Więc przygoda bardzo fajna. Świata. Proszę? Odkrywanie nowego świata. Tak. Także tutaj naprawdę to były tylko szczątkowe informacje, jakie posiadaliśmy, żeby to mydlarnię po prostu uruchomić. I oczywiście to się wiązało z tym, że trzeba było pewne rzeczy odkrywać. No, potem się okazało, że pewne rzeczy nie musieliśmy odkrywać, no ale też brakowało takiego pomyślunku, żeby po prostu poprosić tych, którzy zęby na tym zjedli, a takie osoby po prostu emerytowane na przykład były. No, w pewnym momencie oczywiście żeśmy zaskoczyli, że tak można i to wszystko można uprościć, a nie wszystko samemu, bo tak naprawdę to, co miało być taniej, okazało się drożej. No ale to są kolejne. Okres, że tak powiem, dzieciństwa, Tak. gdzie odkrywa się. Ja zresztą tak samo w różnych dziedzinach nie zajmowałem się, co prawda, kiedyś właśnie z kolegą uprawialiśmy kilka hektarów warzyw. On miał ziemię, a ja miałem pomysł i tak dalej. I jak w pierwszym roku posadziliśmy pory, sadzonki, sam wyprodukowałem i tak dalej. I później w książkach pisało, że trzeba kołeczek, dziurkę w ziemi tam i tak dalej. Boże, kilka osób sadziło, po kilku godzinach to takie mozole, że głowa mała. No i trzeba było zacząć kombinować, jak to szybko robić i uprościć to. I odkryć. Tak. Ja nawet ukuliśmy takie powiedzenie, łapnąć technologię. Mhm.
łapnąć technologię. Nie odkryliśmy tą technologię bez sadzarek, bez niczego. Szybko szło, ale cóż mniejsza z tym. Dobrze. W takim razie zaczęliście to mydło produkować i czym się różni twoje mydło rzemieślnicze od tych mydeł, które spotykamy w te półkach hipermarketów, supermarketów, wszystkich sklepów? Mhm. Wiesz co, oczywiście nie potrafię się ustosunkować do wszystkich mydeł, ale wiesz, generalnie na rynku wygląda to w ten sposób, że na początku jak zaczynałem produkcję, były założenia, że to będą mydła naturalne i będziemy sprzedawać tego duże ilości. Ale żeby sprzedawać duże ilości, nie masz innej możliwości, musisz się dopasować do ceny, którą oferuje ci rynek. I w takiej możliwości albo masz super zmechanizowany, zautomatyzowany zakład i jesteś w stanie po prostu przeskoczyć powiedzmy te progi i gdzieś tam się załapać i zarąbiście zorganizowaną logistykę, albo nie masz szans po prostu, prawda? I takim krokiem do przodu to był mój powiedzmy przełom, kiedy zauważyłem, że idąc i pozwalając na to, żeby rynek dyktował mi ceny, czyli podporządkowując się pod potrzeby rynku, cały czas spada jakość. No bo zacząłem, a może tańszy tłuszcz kupię. A może kupię jakiś dodatek, który powiedzmy wypełniaczem będzie, prawda? Albo jakoś przyspieszy produkcję i tak dalej. I tańszy zapach do tego. I w końcu mówię, no zaczynam robić badziewie, tak jak wszyscy. No jak większość powiedzmy, nie wszyscy, broń Boże, prawda? Bo są cudowni producenci. No i w pewnym momencie mówię dość, ale to domyślasz się, ile pracy kosztowało mnie to, żeby powiedzieć dość. Dlatego, że już jakiś tam rynek był, wprawdzie ze stratą, ale część tej straty się tą produkcją pokrywało. Na szczęście była firma równolegle działająca, właśnie ta sama firma, tylko no inna gałąź, która to wszystko nakręcała, napędzała i przełamanie tych lęków i powiedzenie dość, no było tak jakby ogromnym sukcesem. Powiedziałem dość w tym sensie, że kończę tą produkcję według takich zasad. Zmieniłem te zasady oczywiście, że wprowadzam najlepszy tłuszcz, jaki mogę wprowadzić. Dodatkowo tłuszcz roślinny nie chciałem wtedy robić ze tłuszczu zwierzęcego, już miałem taki okres, że no nie tykałem mięsa w ogóle. I wprowadziłem założenie, którego praktycznie w tym rynku jest bardzo mało. Tłuszcz jakości spożywczej. Czyli można powiedzieć, że tak. Czyli w takim razie zacząłeś, kochany, stosować po prostu tłuszcz, olej palmowy, ale tej spożywczej jakości, tak? Tak, spożywczej najwyższej jakości i co ciekawe, najlepszy olej, jaki znalazłem, bo próbowałem różne oleje, to jest właśnie olej z palmy oleistej. Do mydła tak jakby był stworzony. Znakomicie się pieni, znakomita konsystencja, znakomicie się produkuje, no po prostu wszystkie parametry tego są po prostu idealne. I to co najciekawsze, to musi być albo powinien być tłuszcz rafinowany, oczyszczony. Dlaczego? Dlatego, że ten tłuszcz, i teraz tak, do jedzenia absolutnie olej nierafinowany. Tak, to Prawda? Ale do produkcji na przykład mydła to tylko rafinowane. Dlaczego? Dlatego, że jeśli bierzemy olej rafinowany i działamy na niego wodotlenkiem sodu potasu, a więc bardzo silną zasadą, to co się dzieje? My przetwarzamy te wszystkie związki, które tam są w tym mydle, te wszystkie minerały w nie wiadomo co. Mówisz o nierafinowanym oleju. O nierafinowanym, tak, o nierafinowanym. I to jest niepotrzebne, ale na przykład gdybyśmy wszystkie te minerały wyciągnęli z tego tłuszczu, czyli wyrafinowali go, a minerały oddzielili, zmydlili mydło i te minerały do gotowego mydła po zmydleniu, po tej reakcji dodali, to jest zupełnie inna bajka. Tak, o to właśnie. Rozumiesz? Ale tutaj Wyższasz? jeszcze tłuszczu palmowego, bo Tak? tu jest cały szereg mitów. Ja z tymi mitami miałem też do czynienia, bo ja zajmuję się też suplementacją, znaczy takim kompleksowym programem wspomagania metabolicznego organizmu, który jest oparty o suple bardzo wysokiej jakości. No i tam między innymi w niektórych jest w takich odżywkach po prostu, takich koncentratach no, odżywiających komórki, jest, co niewielkie oczywiście, oleju palmowego. No i niektórzy klienci, kuracjusze załóżmy, czyta składy, a jak wchodzi do sklepu, to do wózka wali wszystko jak leci, boczki, nie zwraca uwagi, ale tu już robi się święty. Proszę pana, to jest olej palmowy, olej palmowy to jest nie B i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba tłumaczyć. Mówię, słuchajcie, jaki jest olej, taki, siaki, owaki, rafinowany, nierafinowany, a cukier to ty jaki jesz? Ja? Cukier. A mąka to jest jaka? Czy zawiera witaminę A, E na przykład w kiełkach, czy zawiera kiełki zmielone? Nie, bo inaczej mąka będzie jełczeć po pewnym czasie. No i to jest cały szereg wiedzy, że tak powiem. Co powiesz o tym oleju, bo ty Z powiedziałeś, przyjemnością.
twój olej palmowy spełnia cechy spożywcze. Tak, on jest spożywczy. Mhm. Bardzo wysokiej jakości. Ale rozwiń to, bo masz na pewno na ten temat ogromną wiedzę. Tak, i wiesz co, tutaj to naprawdę nie potrzeba nic czytać, wystarczy logicznie pomyśleć. Teraz powiem tylko po prostu fakty. Nie potrzeba naprawdę. Olej palmowy to jest taki sam olej jak każdy inny. I na przykład każdy się zachwyca olejem kokosowym, powiedzmy, czy większość, tak? A gdzie rośnie olej kokosowy? Na takich samych plantacjach jak olej palmowy, obok. Prawda? Czym się różni? No troszeczkę składem. Ten ma więcej kwasów, powiedzmy, nasyconych, ten nienasyconych, więc ten się lepiej nadaje do sałatek, ten do smażenia. Mniej więcej w ten sposób. To jest to samo. Ale dlaczego olej palmowy zyskał tyle negatywnego wizerunku, prawda? No jest parę powodów. No pierwszy z powodów jest to, że jest ogromną konkurencją dla wszystkich olejów na świecie z racji swojej wydajności. A więc spójrzmy na to w ten sposób. To są dokładne dane. Z 1 hektara palmy oleistej w ciągu roku powstaje tyle oleju, co z 10 hektarów rzepaku. Z 1 hektara. Z 1 hektara. Bo chciałem zapytać się, czy robisz mydełka z oleju rzepakowego? Próbowałem, ale słabo wychodziło. I teraz idźmy dalej. A więc gdybyśmy mieli porozumienie ogólnoświatowe, no bo zgadzam się, że tam są wycinane dżungle, prawda, czy lasy. No to załóżmy, tam wytnijmy hektar dżungli, ale tu zasadźmy 10 hektarów lasu. Tak. Mamy ogromną, przewagę na korzyść oleju palmowego, no ogromną. Dalej, olej rzepak, on tylko kwitnie przez kilka miesięcy w roku, a więc daje tlen do atmosfery, prawda? Natomiast gaje palmy oleistej to są olbrzymie palmy, 12-14 metrowe palmy, które przez cały rok są zielone, przez cały rok dają owoce, przez cały rok dają owoce, tlen do atmosfery, prawda? Więc tak naprawdę zalet jest tutaj mnóstwo. Idąc dalej, ponieważ on jest tak wydajny, a więc cena jego spada i jest konkurentem dla wszystkich olejów na świecie. Oczywiście ten olej w sposób niewłaściwy jest wykorzystywany aż w 30% do paliw. No więc idzie, powiedzmy sobie, do spalenia, no bo jest tani. Dalej idąc, oczywiście ten olej w sposób niewłaściwy, w zawyżonych ilościach jest stosowany jako wypełniacz w wielu ciasteczkach, w wielu produktach i to jest oczywiście złe. I tutaj ludzie mają rację, absolutnie. Ale dlaczego? Bo jest tani. Jeżeli rafinowany dodał. Proszę? I tak. I jest tani, więc tutaj to po prostu są te elementy, o których mówię, takie po prostu oczywiste, że z racji tego, że się nie zastanowimy, nie wiemy, jak to wszystko wygląda, no dlatego ulegamy pewnym perswazjom, przekazom, które są po prostu najczęściej w świecie nieprawdziwe. A dodatkowo jeszcze poznałem ostatnio takiego pana Piotra, który wyjechał do Tanzanii i on tam zaczął tworzyć mydlarnię, w ogóle nie znając mnie. Prawda? Tam poza jakiegoś ministra, słuchaj, starszy pan, bardzo przyjemny. I w tej Tanzanii to było lat temu już chyba kilkanaście, powiedzmy sobie, może 10, no ale na pewno coś koło tego. I on tam, będąc w tej Tanzanii, gdzieś z jakimś wysokim urzędnikiem sobie tam spaceruje, no i on dojrzał, że tam rośnie mnóstwo palm, na której wiszą owoce. I nikt nic z tymi owocami nie robi. No i się pyta tego urzędnika, tego w randze tam, powiedzmy sobie, może ministra, może wiceministra, dlaczego te orzechy, te owoce tej palmy oleistej nie są wykorzystywane, dziko rosnące. Tak. No bo nie wiedzą, co z tym zrobić. A czy ja mógłbym to? Zamierzasz wyjechać do Tanzanii? Wiesz co, no zaproszenie mam cały czas aktualne, więc, ale słuchaj, ale ten pan Piotr mówi, a to czy ja się mogę tym zająć? Ależ oczywiście, nie? No więc domyślasz się, rozumiesz, co się stało, jak on mi przywiózł olej nierafinowany z palmy oleistej. Jak go spróbowałem, to normalnie klękajcie narody. Coś nieprawdopodobnego, to jest taka głębia smaku, że się w głowie nie mieści. A my psy wieszamy na oleju palmowym. Tylko pytanie, jaki olej i do czego wykorzystywany? Dobra, Robert, bo nie wytrzymam. Mam pytanie, czyli jeżeli pozyskiwane są te owoce z palmy oleistej, to żeby one szybko dojrzały, czy one są opryskiwane na przykład Roundupem, czyli prowadzi się desykację? Wiesz co, nie zgłębiałem tego tematu, jeśli chodzi o Malezję i tamte rejony, w których jest najwięcej tych palm oleistych, ale na pewno to się tego nie robi w Afryce. Nie, po prostu nie. To akurat, bo rozmawiałem na te tematy, one dziko rosną. Jak on pozyskuje te owoce? No po prostu jest tam ludność tubylcza, no i płaci im, no przymieście mi owoca, macie za owoc tyle i tyle. Tak, to jest
prostu Tak, jego tam nie interesuje. On se rosną te owoce i on po prostu tylko daje dyspozycję i on już przerabia. I oczywiście te najlepsze frakcje idą na cele spożywcze. tak. Prawda? No coś pięknego. Znowu jak zwykle, no ja nie wytrzymam, bo o co chodzi? Jak powiedziałeś, hektar palmy, drzewa, nie drewna, Tak. drzewa, palma oleista, z hektara pozyskuje się tyle oleju, ile z 10 hektarów oleju rzepaku. Rzepaku. Tak, w ciągu roku. W ciągu roku pozyskuje się 10-krotnie więcej. Tak. 10 razy. Nie więcej. I Tak. teraz jest sprawa taka, jeżeli chcemy pozyskać olej z rzepaku, to trzeba go skombajnować, czyli zebrać. Ale, rzepak ma to do siebie, że wytworzy taką wiekę tak zwaną, takie pięterko, taka jak choineczka troszeczkę. I teraz tak, te na dole stronki już zaczynają zasychać, te na góry jeszcze są zielone. I to jest problem ze skombajnowaniem, bo te na dole, dobra, już nadają się do zbioru, te na górze są zielone, zapykają nam sita, więc co? Roundup zawierający glifosat, tak samo się dysykuje i pszenicę, i grykę, i tak dalej, i tak dalej. I teraz to wszystko równomiernie zasycha, ale mamy w oleju co? Mamy między innymi glifosat i inne pozostałości Roundupu. Tak, tak, Ten olej rzepakowy jest oczywiście zdrowy, pijcie olej, bo to od polskiego. tak. No tak to wygląda, więc dlatego warto się zastanowić, porozmawiać, poznać statystyki i zobaczyć, jak to jest, z czego to wynika i co z czego wynika. I tak jak jeszcze raz podkreślę, poprzez własne doświadczenie, w moim przypadku, najlepsze co mogę zrobić, to zmydlić olej nierafinowany. Ja wyobraź sobie, pokusiłem się na to, żeby jedno z mydełek zrobić z oleju, z palmy oleistej, ale tego afrykańskiego, myśląc, że to będzie nie wiadomo co. No niekoniecznie. Mhm. Ten nierafinowany jest cudowny do jedzenia. Do jedzenia, tak, dokładnie. Tak jak melasa, na przykład, no słodka, ale zawiera wiele minerałów i tak dalej, a nie cukier, który Tak. co daje po prostu cukier. Dobrze, Robert, a teraz powiedz mi, co jest w zasadzie największym takim wyzwaniem w prowadzeniu twojej firmy? Wiesz co, no wszystko po trochu. No powiem Ci, że w obecnych czasach to odnalezienie się, na przykład, załóżmy, że mam fajny zbyt. No faktycznie najlepszą reklamą jest zadowolony klient. Więc wiem to od lat, więc ja w ciemno, jak wiem, że ktoś ma wrażliwą skórę i weźmie to mydełko, wraca po prostu, prawda? Sam się nawet przekonałem, prawda, że myjąc się własnym mydełkiem, pojechałem do jakiegoś hotelu, stwierdziłem, że przesadzam, muszę się umyć hotelowym mydłem, no nie byłem w stanie. Nie byłem, dobrego się człowiek po prostu przyzwyczaja, mimo że nie jestem uczulony. Tak, rozumiem. Tak, ale zadałeś pytanie, przepraszam, jakie, bo mi wyleciało z głowy. To jest największe wyzwanie w prowadzeniu. Zakładając, że jest zbyt, prawda, a o to na ogół w tych czasach jest najciężej, więc na tym trzeba pracować, no to myślę, że chociażby gąszcz przepisów prawnych. Wiesz co, ja z perspektywy czasu, no mając to, co mając, a więc i jakiś sztab ludzi, który pracował i to uruchamiał i tak dalej, i pewne rzeczy procedury załatwiali, pozwolenia, tam cuda na kiju, prawda, to było tego naprawdę mnóstwo. Mówię, jak ja to ogarnąłem? Jakbym miał zacząć od początku, no chyba, żebym musiał, prawda, no to nie, po prostu nie wiem. To tylko wtedy, bo to tak jakby w tym kierunku podąża, że jak jest koncern, którego stać na wszystko, no to on zatrudnia sztab prawników, sztab, prawda, specjalistów, oni to wszystko ogarniają i tak dalej, nie? A tak na dobrą sprawę był to paradoks, tak naprawdę, bo wyobraź sobie, że w granicach 2014 roku zauważyłem, a już ja wiedziałem o tym, tak do siebie sam nie przyznawałem, że ja się bardzo bałem hierarchów, urzędników. Wiesz, to jeszcze wynikało z młodości, z dzieciństwa, wiesz, nauczyciele, księża i tak dalej, no czułeś się nikim, prawda, można powiedzieć, tak był wychowywany, dzieci ryby głosu nie mają, prawda, i to się potem przełożyło też właśnie na taki lęk przed urzędami, urzędnikami. No to co się stało, żeby się z tym lękiem zmierzyć? No, pojawiły się wszystkie kontrole tylko, jakie istnieją. No, skutek jakiegoś tam anonimu, proszę Ciebie i tak dalej. No oczywiście już wtedy rozumiejąc, że wszystko się dzieje... Proszę? Uprzejmie donoszę. Tak. Ja wiesz co, ja wiedząc, że to się nie dzieje przypadkowo, na szczęście wiedziałem, że to nie polega na tym, żeby budować uprzedzenie do kogoś, a wręcz przeciwnie, jak przychodzą w kontrolę, to ja mam się zmusić do tego, żebym ja z poszanowaniem podszedł do człowieka, to jest tylko mój brat, który wykonuje w tej grze pewną funkcję, prawda? A więc ponieważ tych osób kontrolujących było kilkanaście, ale poprzez moje nastawienie, mimo że tych papierkowych nieprawidłowości była cała masa.
Wyobraź sobie, że wszyscy mi pomogli. Pomogli mi tak ustawić w ciągu kilku miesięcy firmę, że powiedzieli, jeden z kontrolujących mówi, wie pan co, ma pan tą dokumentację teraz lepiej wyprowadzoną niż sąsiadująca z panem elektrownia Kozienice. Coś takiego. Nie płacąc nic, po prostu oni zrobili to z dobrego serca. A dlaczego? Bo ja tak podszedłem. Tak. Bo ja się zmusiłem do tego, żeby z poszanowaniem podejść do człowieka, który tylko w tym teatrze odgrywa rolę. Tak to zadziałało. Wiem, o czym mówisz, bo czasami ja, no gdzieś tam, słuchajcie, czasami jakieś wezwanie do urzędu skarbowego i wiecie co, i wówczas o urząd Tak, skarbowy. tak. Więc mówię, Boże, postaw mu na mojej drodze sympatycznych, fajnych ludzi, z którymi fajnie się będzie gadać i którzy im pomogą i tak dalej. Słuchajcie, za każdym razem było tak samo. Fajnie. Tak, tak, Czyli tak, tak. to nie jest mój wróg, a nie kurde, ten urzędas i w ogóle. Jak ja mu nasypię tak, a żyjemy w świecie kwantów. Przecież to Tak, jest tak, do niego. Dobrze, to jest jego praca również. On ma tak. swoje papiery i tak dalej. Bądźmy życzliwi nawzajem. Zupełnie inaczej się rozmawia. Mam identyczne po prostu doświadczenia. Tak, dlatego moją taką podstawową pasją to no nie jest prowadzenie firmy. Firma to jest taki ziemski sposób na życie, ale też przekaz, jak można robić coś naprawdę do bólu uczciwie. Ale właśnie to, żeby uświadomić sobie na pierwszym miejscu, bo to jest cały czas przeprogramowanie umysłu, że jesteśmy w zwykłej grze komputerowej, kwantowej. Mhm. Koniec, kropka, prawda? A więc skoro jesteśmy w zwykłej grze kwantowej, to wszystko, co tu jest aktorem w tej grze. I każdy, prawda? Obojętnie, czy negatywnym, czy pozytywnym. Jak w każdej grze są i takie postaci, i takie. I teraz, gdyby nie przeciwność, nie byłoby gry. Obojętnie, czy dobra, czy zła, prawda? No i więc i tak podchodząc do życia, i tak no, to może dojść do prostego wniosku, że tak jak aktor na scenie wchodzi i odgrywa swoją rolę, prawda, w teatrze. No, jeden jest katem, drugi ofiarą, kłócą się, nienawidzą, a schodzą się ze sceny i się przytulają. Zarąbiście grałeś, Franek, chodź na piwo. Popiją wódkę. Oczywiście nie namawiam. Tak, Ale po kieliszku można. dobrze, Robert, ale powiedz mi, a jak wygląda Twój dzień jako przedsiębiorcy? Bo rozumiem, że masz ludzi, którzy produkują, więc na przykład budzi się, jest 9, 10, śniadaneczko, bo ludzie pracują, wszystko ustawione, nic nie musisz robić, luz, blues i tak dalej. Tak, no łatwo to wpaść w samolubstwo, gdybym tak robił. Natomiast ja jestem, słuchaj, fanem pracy nad sobą, nad emocjami, nad traumami, nad tym, co w sobie noszę. Mówię, skoro mam tyle tego czasu, bo mam. Ja wystarczy, jak dziennie poświęcę, no powiedzmy 3-4 godziny na pracę, na spotkania, na organizacje, na rozmowy, na telefony i tak dalej, to jest w zupełności wystarczająco, ale jak każdy czas, nawet ten w pracy, który poświęcam, mam tą podzielność uwagi, którą sobie od 2005 roku wypracowałem, że na pierwszym miejscu mam uwagę skierowaną do środka, a tam jest zawsze co robić. Prawda? Milimetr po milimetrze rozpuszczam wszystkie blokady, wszystkie schematy, a szczególnie w głowie. A jak mam czas popołudniowy, czy czas wolny, czy noc, czy rano, to ja uwielbiam na dzień dzisiejszy samotność i tą pracę nad sobą, bo nic mnie tak nie nakręca, jak te zdobycze. O, nagle poczułem rozkosz czubkiem nosa. Powiedzmy, prawda? Może nie czubkiem nosa jeszcze nie czuję, ale powiedzmy sobie, mówię o innych częściach ciała, gdzie to ewidentnie jest najlepsza nagroda, jaka może być. Odzyskanie błogości czymś, czego nie czułem, lub, jak to się mówi, bolało. A jak jesteśmy nauczeni, no my po prostu tutaj w tej rzeczywistości zadowalamy się, ja to nazywam ochłapami. Oj, dobrze, że nie boli. A gdzie błogość, gdzie rozkosz, gdzie miłość? No to tak O to niekoniecznie. właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Tak, nie rozumiemy często. Mówiłeś na samym początku, że skakałeś kiedyś, tak, z kwiatka na kwiatek, różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później przyszła myśl, ale zaraz, ale o co chodzi, ale po co? Po co ja w ogóle żyję, tak? Tak, jaki jest sens, do czego dążę, co chcę osiągnąć, nie? Więcej kasy, tak? No ale po co? Tak, Znowu no po tak, co? Do czego? tak. Nas się zastanawia po prostu, jak to urządzić. I jeżeli prześledzi się na przykład życiorysy wielu no, przemysłowców, milionerów i tak dalej, mieli ogromne pieniądze i wszystko, wiedzieli już, że chcą coś po sobie jakby zostawić. Oczywiście nieważne z poziomu ego, ale fundowali jakieś biblioteki, po prostu Mhm. fundacje różnego rodzaju i tak dalej. No bo czy mogę więcej szynki zjeść niż mogę? Tak, tak. Ja wiem, że Mhm. ty szynki nie jesz, ja raczej też
To jest bardzo rzadko jakieś tam mięsko, bo to mam akurat, więc muszę się... A, przepraszam cię, Janusz, przerwię ci. Też wyszedłem z ortodoksji, prawda? Czyli miałem lata, że nie dotknąłem nawet mięska, nic, nawet jak tam coś powyżej leżało, czyli tak jakby chciałem sobie zasłużyć na zbawienie, nazwijmy to tak, na coś ale to też wybiło mi ego do góry, prawda? O, jestem lepszy, bo nie jem, prawda? A na w dzisiejszym czasie, to jak mnie ktoś poczęstuje, to z błogosławieństwem i wdzięcznością zjadam. Tak, i to Po jest prostu. bardzo naturalny sposób, bez jakiegoś fanatyzmu, powiedzmy. Tak. Janusz, no musimy sobie uzmysłowić. Gra polega, główna zasada gry to jest łańcuch pokarmowy. I my jesteśmy zjadani, bakterie, nie wiem, jakieś robaki, inne rzeczy, pasożyty energetyczne, nie ma znaczenia, prawda? Tak, I my też się żywimy. tak. Oczywiście ja byłem w stanie i wiem, i ja do tego dążę, że w ciągu na przykład tygodnia nie miałem najmniejszej potrzeby jedzenia. Był taka błogość we mnie, to na pewnych warsztatach, prawda, że po prostu jedzenie mogło nie istnieć. Stało na stołach, ja się nim zachwycałem, ale nie miałem najmniejszej potrzeby, żeby tam sięgnąć, prawda? A więc zasycenie było od wewnątrz. No i oczywiście to jest stan pełni, inaczej, zbliżony do pełni, prawda? Bo w tym kierunku podążamy, ale w normalnym, codziennym dniu ja w tym łańcuchu pokarmowym jestem. Nie będę oszukiwał, że nie. No więc po co mam tutaj, prawda, gdybać? Taka gra, na razie. Dobrze, Robert, a powiedz mi, a jakie, dobrze, masz dobrze funkcjonującą mydlarnię, masz klientów, masz dostawców, oczywiście wszystkie te łańcuchy, że tak powiem, dostaw i sprzedaży są. Masz jakieś dalsze plany jakiegoś rozwoju? Wiesz co, jeśli chodzi o firmę, to niespecjalnie. Wiesz co, ja się uczę takiego zaufania, żeby, a właściwie inaczej. Tak naprawdę cały czas w moim zrozumieniu chodzi o chwilę obecną. I widzę, ile nas rzeczy odciąga od tej chwili obecnej, bo mimo wszystko mamy bardzo mocno zakodowane, że jak coś tam się w przyszłości wydarzy, to będę szczęśliwy. Obojętne, czy to będzie, że ja będę miał więcej pieniędzy, albo ja kogoś spotkam, a może jakąś dziewczynę, a może w jakąś podróż pojadę, to będę szczęśliwy gdzieś tam w przyszłości, tak? A zapominamy o chwili obecnej. Ta chwila obecna by się bardzo pięknie pokazało, a tak jak przed naszym spotkaniem wróciłem, bardzo mi się przypominają bardzo krótkie nauki Jezusa, prawda? I chociażby fajne zdania z kościoła, prawda? Bo ja tak jak mówię, wybiórczo to ja pewne rzeczy wybieram i na przykład ostatnio do mnie dotarło takie zdanie, które jest bardzo mądrze skonstruowane. Obojętnie do kogo to te słowa kierujemy, czy to będzie kolega, przyjaciel, Bóg, Stwórca, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I to jako my odpuszczamy, to jest elementem pierwotnym, nadrzędnym. Czyli dlatego nam odpuść, bo my już odpuściliśmy. Mhm. Czyli prawo lustra, prawo fizyki kwantowej. Co dajesz, to otrzymujesz, prawda? Ładnie. I teraz tak, a ja widzę w swoim umyśle nagle, i to nie tak dawno, o, jeszcze tutaj jakiś jest winny, jeszcze się nie zrehabilitował, a ten mi jeszcze nie oddał, o, to ja tam... I to są programy umysłu. I jak w tym momencie tego nie odpuszczę, nie znajdę siebie, nie znajdę tego, kim jestem. Tak. I wiesz, i przy takim zrozumieniu nagle mi się pokazuje, tu blokada, tu twarde, tu coś, wow. A tak to wydaje się, że już tam, wiesz, taki oświecony jesteś. Jaki to próbam przecież, jaki to ja nie jestem i tak dalej. Tak. To każdy z nas doświadcza, ale to trzeba też umieć spojrzeć na siebie z miłością oczywiście i nie Po prostu. bez chłostania się. Tak Naturalnie. jak coś ty zrobił do siebie, no nie? No ale zaraz Ale wiesz, przychodziła mi myśl, ale zaraz. No, ale kim ja jestem, żeby tak siebie katować? Czy jestem ideałem? No po prostu zrobiłem jakieś głupstwo. Jak każdy z nas zrobił błąd. Mam do tego prawo? Mam, tylko chwała, naturalnie. strzegłem to i teraz jestem w stanie to naprawić ewentualnie. Odpuść to sobie, Janusz, kurczę, odpuść to sobie. Przestań Tak, się... ale Janusz, ale właśnie tutaj, tak jak żeśmy nam wcześniej wspomnieli, nawet te fajne, proste, zwyczajne nauki Jezusa, tylko kwestia zastosować, tak? No i właśnie tak samo tutaj w tym odpuszczaniu. Z jaką w ogóle koronną, pierwotną, taką rdzenną nauką przed Jezus? No, nauka miłosierdzia. Ktokolwiek jest bezwinny, niech rzuci kamieniem, tak? A więc to miłosierdzie jest czym? Według nazewnictwa nawet w nomenklaturze Kościoła, prawda? Odpuszczenie grzesznikom, odpuszczenie win. Prawda? A jakie było prawo wcześniej? Które też było postępowe wobec bezprawia. Oko za oko, ząb za ząb. Ale my w tym prawie, jako społeczeństwo, jesteśmy cały czas. Cały czas się chcemy mścić, cały czas chcemy karać, cały czas wyzywamy, cały czas i tak dalej, bo ten winny, tamten winny, wszystko winne, prawda? I to poczucie winy nas po prostu trzyma. A mamy wszystko odpuścić. Nie ma winnych. Są tylko i wyłącznie aktorzy w teatrze. Czyli my wszyscy.
Ojej, zaraz, zapędziłeś się, to znaczy nie ma grzeszników? No, z racji, jeśli ktoś sobie ceni nauki Jezusa, to nie ma? Nie ma. Nie ma. Słuchajcie, ja Po to prostu nie ma. tak zgłębiałem przez wiele lat i zastanawiałem się też, a czymże to jest grzech? Mhm. Tak? No i teraz pytanie grzech, bo komuś dałem w czapę, załóżmy, był niewinny. Mhm. Załóżmy, niewinny. E, Spojrzałeś pożądliwie na kobietę, zgrzeszyłeś. Ło, też miałem z tym problem. Tak, i tak dalej. Można byłoby wymieniać oczywiście. Natomiast Tak, tak, odkryłem, że z greckiego w ogóle hamartia, po prostu grzech, po prostu to jest coś, stan, w którym my zostajemy tylko ze sobą, zostawiamy Boga, czyli źródło, czyli absolut. tak, Zostajemy sami, odchodzimy, bo jeżeli jesteśmy połączeni ze źródłem, to pewne rzeczy nie zrobimy i tak, wówczas popełniamy głupstwa. A więc tak, to nie jest tak, że powiedzmy naciukałem kogoś, że wódkę wypiłem, że żonę zdradziłem, męża i tak dalej, i tak. To nie o to chodzi, tylko to robimy, bo w tym momencie stajemy się tacy słabi i z tej słabości popełniamy coś, czego nie powinniśmy. A zasada Huny i zasada Chrystusowa mówi zawsze pomagać, nigdy nie krzywdzić. mhm. Krzywdzić również siebie. Ale Tak, jak jesteśmy sami, dobra, rób to, co chce, ta, mhm. to nie jest hasło pana Owsiaka, kompletnie o tym mówił święty Franciszek z Asyżu, róbcie, co chcecie, bo wolno wam. Tak, Wolno. Tylko tak, wszystko jest dobre, więc mhm. się trzeba zastanowić, no nie? Okej, ale tutaj fruwamy już w tej chwili kapitalnie, bardzo się z tego cieszę, bo wydawałoby się, że tak, jak się robi biznes, mały, duży, średni, nieważne, to biznes to jest przede wszystkim, a te wszystkie inne historie to już dopiero później, kiedy już ja zrobię kasę i w ogóle będę mógł się poświęcać filozofii, uduchowieniu, czytaniu książek, medytacjom i tak dalej, i tak dalej. A u ciebie to było równolegle, jak odkryłeś. A to tak, ale wiesz co? Właśnie to życie ościenne, to życie rodzinne, firmowe, czyli osoby, z którymi się spotykamy na co dzień, są najlepszymi weryfikatorami mojego stanu i tego, gdzie jestem. Moje nastawienie do tych istot, bez względu na to, co się stanie. Obojętnie, czy to będzie kolega, sąsiad, pracownik, partner, nie ma znaczenia. Jeśli moje nastawienie jest pozytywne, z wewnętrznym uśmiechem, z tą słynną miłością czy wdzięcznością, prawda, żeby lepiej to zrozumieć, to wtedy po prostu się dzieją cuda, prawda? To wtedy właśnie jest też sprawdzian. O, mogę powiedzieć, faktycznie wiele osiągnąłem, ale jak gdzieś zderzam się i myślę, a ten taki, a ten sraki, a ten inny, no to wiele mi brakuje. No jeśli to zauważam, to dobrze, no to wtedy mogę się za to zabrać. Pod jednym warunkiem, że każdą sytuację przypominam sobie, że mam traktować odwrotnie niż mnie nauczono. Mhm. Odwrócić kota ogonem. Wszystko się dzieje po coś, po to, żebym ja w sobie coś zobaczył. Inaczej by się to nie zadziało. Czyli Tak, według fizyki kwantowej nie istnieje nic według badań naukowych. tak, Jak nie ma obserwatora. tak. A No, obserwator ma wpływ na wszystko. na wszystko. Nawet I jak oczywiście, się będą zachowywały. i takie doświadczenia mam. Powiedzmy, któregoś dnia się budzę z niesamowitą wdzięcznością. Czy wyobrażasz sobie, że świat wyglądał inaczej? Te same domy, te same samochody, a ludzie cudowni. Uśmiechnięci, piątkę mi przybijają, obcy mnie zatrzymują, ja z nimi rozmawiam. Mówię, co się stało? Zmieniło się moje nastawienie. Twoje nastawienie. Tak, Tak. dokładnie. Zmień nastawienie. Wyświetliłem inną rzeczywistość. I znowu wróćmy do słów Jezusa, który mówił to wyraźnie i dobitnie. Większe rzeczy niż ja będziecie robić, tak? Tak, Gdyby wiara wasza była większa niż ziarnko gorczycy, to byście góry przenosili. Czyli co to możemy powiedzieć w tym momencie, Janusz, ty, ja i każdy z nas, nie? No ta wiara nasza, mimo wszystko, że jest spora już. Ale mimo wszystko cały czas jest mniejsza jak ziarnko gorczycy. tak, Bo jeszcze górnie przenosimy. A możemy. tak, dokładnie. Słuchajcie, też poznawałem przez wiele lat, zresztą czytałem na własne potrzeby Biblię, bo chciałem koniecznie wiedzieć, co tam jest i starałem się studiować to wszystko, co mówił właśnie Jezus, kapitalny Tak. nauczyciel. Nie na klęczkach, tylko kulka wodna, bo jak to było, poczekajcie, historia pewnego malarza polskiego, taka anegdotka, który miał chyba namalować czy Boga, czy Jezusa. I tak w ogóle, wiecie, prawie na klęczkach, więc przyśnił się, pojawił mu się na przykład Jezus, ty mnie maluj dobrze, a nie na klęczkach.
No, Tak. było ciekawe. Więc tak, no, skoro Janusz jesteśmy już gdzieś przy naukach Jezusa, znowu zobacz jaki prosty przekaz, i co podkreślał. Naśladujcie mnie. Prawda? I teraz pytanie w czym? No to chyba najlepiej we wszystkim, prawda? No to jeśli we wszystkim, to dlaczego nie zmieniamy wody w wino? Dlaczego nie chodzimy po wodzie? Dlaczego nie wskrzeszamy zmarłych i chorych? Dlaczego nie zmartwychwstajemy, jak umrzemy na przykład? Albo dlaczego nie w niebo wstępujemy? Czyli nie wychodzimy z gry z ciałem fizycznym. W niebo wstąpienie, Zabranie ciała fizycznego ze sobą. W tłumaczeniu bardzo proste. na Dlaczego przykład, mam umierać, gnić, starzeć się, chorować? No to jest jakieś, wiesz, chore. Ja uważam, to jest choroba i to poważna umysłu. Że ja jako cząstka źródła jakiś program mną steruje. No Janusz, nie wyobrażasz sobie, że to jest patologia, to w jest której jesteśmy? to nam, że żyjemy w Matrixie, mamy No, oprogramowania, czyli te tak, hardware, software i tak dalej. I przychodzimy na deski, wstępujemy na deski teatru, gramy rolę, tak. omawialiśmy, o czym nie pamiętamy, nic nie wiemy, no Mhm, bo mamy po co, żeby pewnych rzeczy doświadczać. tak. No tak. Teraz przychodzimy wielokrotnie. Oczywiście ja zdaję sobie tylko sprawę, że niektórych to może bulwersować, że jak to? To tylko przecież raz śmierć i koniec i sąd. Ja mówię, no i czego sąd? No to jak sąd, jest sąd ostateczny, więc jak sąd ostateczny, to jeszcze jest jakiś jeszcze inny sąd, ale jak sąd, to powinien być ja tu adwokat i prokurator i może ławnicy. Czego się kurczę boicie, ludzie? Jak Mhm. sąd? No, a może No, sam siebie będziesz osądzał? No, no ale tak, ale to są już przypowieści wymyślone przez ludzi. Jeśli podeprzemy się naukami Jezusa, w którym miejscu on mówi, że to, co on robił, my robić nie możemy? Wręcz przeciwnie, większe rzeczy niż ja będziecie robić. No to kuźwa, po co umierać? Po co się starzeć? Po co chorować? No, litości. Co za bzdury? Ja też w to wierzyłem. I nie wiem dlaczego. Dlaczego? No bo to ktoś tak mówił. A kto? No nie wiem kto. Pokaż mi to w piśmie, w naukach Jezusa, gdzie jest napisane. jest No nie, tak mamy zakodowane, bo to jest, wiesz, generalnie rozumiesz, nauka czy zasada wszystkich religii, jakie spotkałem, jakich słyszałem, czy sekt, jest zawsze bardzo podobna. Czyli mówi się o rzeczach pięknych, o wartościowych, o miłości, empatii, po to, żeby ludzi przeciągnąć, a jednocześnie przemyca się poczucie winy, wstydu, grzechu, po to, żebyś, broń Boże, nie pomyślał, że możesz doświadczyć tego, co ktoś tam, prawda? Nie mówi się tego wprost, ale to jest po prostu ukryty program. Chodzi cały czas o władzę, o hierarchię, prawda? Czyli o władzę nad nami. tak, tak, o władzę to jest poparte oczywiście lękiem egzystencjonalnym i ja każdego usprawiedliwiam, żeby było jasne, bo każdy jest aktorem. Tylko w momencie, że tak naprawdę my wszyscy w tym tkwimy. Bo Tak, chcemy mieć władzę czy nad własnymi dziećmi, czy nad pracownikami, chcemy być kimś ważniejszym, czy nad narodem, prawda, i tak dalej. No więc tutaj to jest mnóstwo tych pułapek, w których jesteśmy, nie? A podstawą zrozumienia, kim jesteśmy, jest zrozumienie równości. Wszystko, co istnieje, jest przejawem jednej świadomości. Boga, źródła miłości, jakbyśmy je nazwali. i ta jest zbiorowa świadomość. No właśnie. Zbiorowa świadomość, zbiorowa nieświadomość również. Wiecie, to Tak. są takie pozornie filozoficzne tematy, ale to jest bardzo coś ważnego, dlatego że albo jesteśmy wolni w tym momencie, powiedzmy w miarę wolni, albo jesteśmy zniewoleni. Często wielu z nas nawet nie wie, że jesteśmy zniewoleni. I to do cna. Dokładnie tak. Po prostu pół biedy, czy można powiedzieć, to już jest krok do przodu, jak zdajemy sobie z tego sprawę. Bo znowu możemy się podeprzeć, znowu Jezusa, bardzo fajnie w naszej kulturze, słowami Jezusa. Prawda was wyzwoli. A co jest to prawda? To fakty. No jesteśmy zniewoleni. No to mogę dać następną intencję. Nie chcę być zniewolony. No i trzeba kombinować jak koń pod górę, tak? I Jestem wolny. I'm free man. tak, Po prostu tak. jestem wolny. No i tutaj dochodzimy znowu, kurczę, do ciekawych rzeczy, bo jeżeli ja jestem, to jam jest, tak? Tak, tak, Potężna tak. afirmacja, jam jest, którym jest. Jak byłem w podstawówce, to pamiętam, chodziłem do kościoła na ambonie, był taki napis, taki wyrzeźbiony, jam jest, którym jest. I ja kompletnie tego nie rozumiem, co to za głupota, przecież to jest to jakiś miszmasz, jam jest, którym jest, o co to chodzi. Tak, tak, tak. Mhm. To zabrało zrozumienie tego i tej potężnej mocy Tej afirmacji, tak. tej afirmacji jam, Mhm. którym jest.
Ale ta moc dopiero wtedy jest odkrywana i odczuwana, kiedy to zrozumiesz. Czyli zrozumienie jest tak jakby pierwszym etapem. I to zrozumienie to tak mogę wszystkim podpowiedzieć, jak to jest. Jak my rozkminiamy różne te tematy w nas, to przychodzi taki moment, że w pewnym momencie umysł nasz mówi aha, o, i to wtedy tak jakby zaskakuje. Wow, ale żeby to zaskoczyć, to bardzo często trzeba 1000 argumentów lub więcej, żeby przekonać samego siebie. Traktować umysł jak partnera, też z nim nie walczyć. To jest cudowne narzędzie, no ale jeśli przejął nad nami kontrolę, to trzeba się z nim dogadać, że to nie o to chodzi, bo i ty cierpisz, i ja cierpię, i obydwaj cierpimy, czy wszystko cierpi, tak? I całe ciało i tak dalej, nie? Ale to są po prostu wgrane wzorce. I są tak silne wzorce, że ja widzę, że największą pracę, jaką muszę wykonać i wykonuję, to jest nad wzorcami, które są w głowie, w umyśle. Tam jest kamień dopiero, szczególnie już w pewnym wieku. Te właśnie wzorce, te przywiązania, przyzwyczajenia itp. itd. No ale nie istnieją, kropla drąży skałę, to też jest fajne powiedzenie, prawda? Nie istnieją rzeczy niemożliwe. Ja powiedziałem w ten sposób. O ile mi się tego kamienia do końca by w tym życiu nie udało rozpuścić, to w następnym, nie ma problemu. Ale dzień po dniu, noc po nocy, to jest właśnie ten czas, który wypełniam pomiędzy, tak jak mówisz, co robię poza pracą, właśnie robię to, żeby to osiągnąć. Mój cel nadrzędny. Cel nadrzędny. Czyli mi się tu kojarzy, kochani, z powiedzeniem ora et labora. Módl się i pracuj. No i teraz znowu dochodzimy do czegoś, znaczy módl się, a to muszę zasunąć dzieła do świątyni jakiejś i tak dalej, albo pracuj, czyli tymi łapamy w pocie czoła, kręgosłup pęka. Nie, kochani. Modlitwa to jest zupełnie co innego, to nie musi być słowa koniecznie i tak dalej, a praca, najgorsza z prac, to jest praca nad samym sobą. Najtrudniejsza na świecie, nie ma trudniejszej. Ona się nigdy nie kończy. Satisfaction, kurczę, jeżeli zrozumiemy coś, złapiemy coś, wyzwolimy się z czegoś, już jakichś fragmentów, wtedy jest taka niesamowita satysfakcja z tej pracy nad sobą, że to jest coś niesamowitego. Pewnie tego doświadczyłem. Tak, ale Janusz, ale to jest dla mnie największy motor napędowy. A szczególnie tutaj, wiesz, przy wielu rozmowach, ja dzisiaj też zdradzę tam, może nie tajemnicę, nie chodzi o to, żeby tajemnicę zdradzać, tylko chodzi o to, żeby przypomnieć i uzmysłowić. Ja chyba rok temu czy dwa przeczytałem takie zdanie, które sprawdziłem, albo doszedłem do wniosku, że tak to u mnie też działa, tylko nie zauważyłem tego, że w ciągu doby istnieje co najmniej taka 1 godzina mocy. To jest godzina, pół godziny przed zaśnięciem i pół godziny po przebudzeniu. A szczególnie po przebudzeniu, i obydwie są ważne, ale te pół godziny po przebudzeniu, a nawet i godzina i 2 czasami, to jest absolutny majstersztyk. Po prostu umysł jeszcze jest nieaktywowany, a jednocześnie jak faktycznie zaczniemy się skupiać na tych spięciach w sobie, w nieprawdopodobny sposób puszczają. Oczywiście potem jak gdzieś wyskoczymy z łóżka, to się tak jakby cofnie, ale każdy krok wykonany do przodu to jest krokiem do przodu. To już jest coś wykonanego, to coś jest zrobionego, dlatego zachęcam, żeby naprawdę nie budzić się, nie wstawać razem z dźwiękiem budzika, chociaż zdaję sobie sprawę, nie każdy ma taką możliwość. Prawda? Tylko jednak sobie wygospodarować ten czas. Dobra, ten budzik pyknie, ale pół godziny sobie poleżeć i pokombinować po swojemu. Bo tak na dobrą sprawę, jak to robić? No, nie ma lepszej drogi rozwoju osobistego, moim zdaniem, niż nasza własna. Dlaczego? Że dopiero wtedy zaczynamy wierzyć w to, kim jesteśmy. Co nie znaczy, że droga czy naśladowanie nauczyciela jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Inspirujmy się jak najwięcej. W pewnym okresie, no miejmy tego nauczyciela, zwierzchnika, przy którym się czujemy pewnie, prawda? Ale musi przyjść taki czas, w którym mówimy, bracie, dziękuję, to tu jest ten nauczyciel, jedyny prawdziwy, którego mam słuchać i nauczyć się słuchać, tak? I to jest kolejny olbrzymi krok do przodu. I tutaj wtedy nie ma błędów, są tylko doświadczenia, ale chodzi o taką też otwartość. Próbuję tak, coś nie tak, to może tak, nie, no to tak, o, pasuje. I w ten sposób zaczynam uczyć się wiary w to, kim jestem. Tak, dokładnie. To jest to, co też znowu tutaj wrócę do Jezusa, który mówił, dopóki nie staniecie się jako te dzieci, to nie wstąpicie do Królestwa Niebieskiego. Absolutnie tak. Teraz można zadać pytanie, zaraz, to jak to do Królestwa, ale to do Królestwa to zawsze po śmierci się idzie. No zaraz, to pójdziesz do piekła. No właśnie. Nie mówię o piekle. Nie, i teraz pytanie znowu, co to jest Królestwo Niebieskie, czyli to tak zwane niebo. I ja mówię, słuchajcie, możesz stworzyć swoje niebo, możesz stworzyć swoje piekło, czyli raj i piekło. Co chcesz, to w tym żyjesz, tak? Jak on mówił do Nikodema, wykształcony facet Nikodem, tak?
Mhm. doświadczony i tak dalej. Oj, Nikodemie, Nikodemie, dopóki nie wejdziesz z powrotem do łona matki swojej, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Mhm. Przepraszam, dopóki nie staniesz jako to dziecko, to nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Panie, czy mam wejść do łona matki mojej, która już jest staruszką? Nikodemie, jaki ty jesteś głąb. Czy ty, kurczę, nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Ja mówię Mhm. w moim, że tak powiem, no, moim językiem dzisiaj, Tak, tak. czy on nie rozumiał na przykład Nikodem. Mówię, bardzo wykształcony człowiek, mądry, no, wykształcony powiedzmy, inteligentny. Ale i tu dochodzi do tego, żeby to zrozumieć. Zobacz, jak reagują małe dzieci. Małe dzieci nie mają przeszkód, nie żadnych oporów, są spontaniczne. Jeżeli on mówi, że jestem strażakiem, to on jest w tym momencie strażakiem. Tak, tak. Jeżeli jest policjantem, to jest policjantem. Jeżeli buduje domy, jest architektem, jest architektem. On jest. A my, no za jaką ma fantazję, jaką to, jakie tamto. I pomału przycinamy tym dzieciakom skrzydełka niejednokrotnie. Prawie zawsze. W już takim skrajnym etapie, to bardzo często ty się idioto do niczego nie nadajesz, głupi jesteś, tylko do Niestety. trupli się nadajesz i tak dalej, i tak dalej. No i co? I te dzieciaki przyjmują te wzorce, te Tak, matryce. to jest właśnie to, tak. To jest tragiczne, to jest tragiczne. A więc po prostu chodzi o to, żebyśmy my byli jak małe dzieci, takie Tak, czasami naiwne, i żebyśmy uwierzyli naprawdę, że w jedni z absolutem, ze źródłem możemy faktycznie wszystko. To, o czym tak, absolutnie tak. Absolutnie tak. mówię, tak, te i większe rzeczy czynić będziecie. Tylko Mhm. wiara. Tak, tak. No pokaż, jak ty wierzysz, już ile, kurde, pokaż mi, tu, $1 000 żeby na stole leżało. No, Mhm. ale po co ja będę robił trzy cyrkowe sztuczki? A oprócz tego Mhm. też mam swoje jakieś opory. Być może to wszystko zależy od tego, znaczy wszystko zależy od mojej wiary, od stanu wiary. Mhm. Mhm. I pytanie, kiedy się to pojawi w naszym świecie często. W moim świecie na przykład zaszło masę cudów różnych. Mhm. Wymagało to czasu. Dlaczego? Bo moja niewiara przeszkadzała. Moje wątpliwości Mhm. przeszkadzały. Bo nie wystarczy powiedzieć, tak, tak, wierzę, 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 a tu podświadomość. Tak, tak. Tak, no, Janusz, dokładnie to samo. To mogę powiedzieć tylko może innymi słowami, ale dokładnie to samo, co powiedziałeś. To ta sama ścieżka, ta sama droga i myślę, że bardzo podobna u każdego z nas. Trochę inny scenariusz, prawda, dookoła, prawda? Ale poza tym to dokładnie to samo. Ale tutaj, co bym chciał powiedzieć, do czego chciałbym zachęcać? No takim słowem, które jest tutaj bardzo potrzebne, żeby odkryć to, kim jestem i osiągnąć to, co chcemy osiągnąć, czy nawet co Jezus sugerował, no to jest po prostu cierpliwość. Cierpliwość. Po prostu cierpliwość i cały czas potęgowanie, powiększanie tej wiary, prawda? No dobra, na tą chwilę nie potrafię wody w wino zmienić, to znaczy co? No wiara słaba. Ale nie zniechęcać się, tylko dalej szukać tego rozwiązania, tego odczucia, tego piękna wewnętrznego, które faktycznie będzie potrafiło chociażby takie dla jajec coś takiego zrobić. Na początek. Twoją firmą chociażby, no coś nie wyszło, coś nie zagrało, papiery nie zagrały, proces technologiczny nie zrezygnowałeś, tylko dalej to robiłeś. Tak. Czyli taka, wiesz, cierpliwość, taki upór, ale jednocześnie szukanie w sobie rozwiązań i nastawianie się do tego, no to było, wiesz, no można powiedzieć, najbardziej nas wzmacniają przeciwieństwa. Mhm. I więc na dobrą sprawę, wiesz, zauważyłem, że w tym świecie, no może nie tylko w tym, ale między innymi, im ktoś niżej upadnie, ale się podniesie, tym bardziej cenna nauka. A czasami można przedobrzyć, prawda? Dlatego mamy też i samobójstwa i inne rzeczy, prawda? Że ktoś no przechojraczy, być może za trudny scenariusz wziął, może za małą ilość energii duszy i sobie nie poradził. No, też się zdarza, prawda? No ale to też jest, załóżmy, po prostu przygoda, tak? Tylko i miałem taki przypadek i spotkanie przez koleżankę z dziewczyną sobie, która odebrała życie i dowiedziałem się, że okej, że ona mówi, że ona się po prostu źle do tego życia przygotowała. Po prostu myślała, że będzie potrafiła to przez co przejść, nie dała rady. Musi się lepiej przygotować. Ale to nie znaczy, że jej się scenariusz nie powtórzy i nie będzie mogła możliwości wejść tam, gdzie chce. Bo to nie ma czegoś takiego. Po prostu niedokończona lekcja i będzie
Tyle, tak. I będzie musiała to przez to przejść, ale wtedy, kiedy będzie chciała, kiedy będzie gotowa i kiedy sobie to wszystko lepiej przygotuje i rozważy. No tak troszeczkę na takiej zasadzie jak aktor w teatrze. No jak niedobrze się tej roli nauczy, to wyjdzie no i trochę śmiechu zrobi, prawda? Będzie zacinał i tak dalej. No nie, no przygotuj się bracie lepiej, wychodź na scenę i wtedy będzie super, no. Posłuchaj, taki mam obraz ciebie jako takiego wiecznego optymisty. Mhm. Czyli nie przejmuje cię to, że umrzesz, że coś złego stanie na przykład. Nie zakładasz scenariuszu, że coś złego się stanie. To znaczy, że była jasność. Ja odkryłem i myślę, że się zgodzisz, że jednym z największych, o ile nie największym programem i najsilniejszym w tym świecie, to jest lęk o przetrwanie. To jest pierwotny program zwierzęcy, który mamy wgrany, tylko zwierzę ma to na poziomie instynktu, a my to mamy na poziomie instynktu rozwiniętego do nieprawdopodobnej herezji. Poprzez programy i straszenie, że to tylko jedyna rzeczywistość, tam jakieś piekło, a więc my mamy o wiele większą pracę do wykonania, żeby co najmniej osiągnąć to, co zwierzę, prawda? Żeby ten lęk zdjąć. Ale ja widzę i po prostu nie uciekam tym, przyznaję się, tak mam. To są pokłady jak warstwy cebuli, bo czasami się zdaje, że mam jakiś lęk, nagle puszcza i ta rozkosz, która się pojawia, mówi, no, osiągnąłem. A za 2-3 dni głębsze pokłady wychodzą. No, co należy zrobić? Nie zniechęcać się, ponieważ te pokłady tej cebuli, te zewnętrzne, one są po prostu nauczycielem dla tych wewnętrznych. One są lżejsze, ale przygotowują cię do tego, żeby się zabrać za te głębiej. Ja powiem z perspektywy czasu, że ja o wiele bardziej wolę w tej chwili zabierać za te głębokie pokłady, bo mam ogromną wprawę, niż jak zaczynałem, nie miałem żadnej wprawy z tymi lekkimi. Po prostu to była wtedy tragedia, no po prostu wiesz o co chodzi. Cokolwiek ruszyć do przodu, to była po prostu droga przez mękę, nie? 10 minut medytacji to mnie po prostu wykańczało, myślałem, że mnie coś trafi, no. Tak, ale nie trafił. Nie, no bo wiesz, wiedziałem tego, no wiesz, to też się nie zmuszałem, żeby była jasność. To jak te 10 minut już nie wytrzymywałem, no nie wiem, wstawałem, włączałem telewizor, coś tam robiłem, prawda, ale na drugi dzień już było 11 minut, tak, rozumiesz? Czyli po prostu mimo wszystko taki upór wewnętrzny, taki cel wyznaczony, no i konsekwencja. Konsekwencja, codzienna praca, nic tego nie zastąpi. No nie wiem, przynajmniej oczywiście tutaj nie należy programować, no bo między innymi, ponieważ jesteśmy przejawem jednej świadomości, my wszyscy jesteśmy połączeni i na przykład mówiąc znowu o Jezusie, no co On dał bardzo cennego? No cudowny przykład, można? No to kuźwa naśladować, nie? No to, więc przetarł ten szlak, tylko myśmy przez całe wieki byli programowani, że my to nie możemy, bo że jesteśmy niegodni. Więc tylko przyjmie Jego naukę, bo On już ten szlak tak jakby przetarł. Jak przetarł, no to kuźwa łatwiej jest. Słuchajcie, ja nieraz, znaczy akurat z Robertem się świetnie się z tobą rozmawia. Porównuję to do takiej matrycy, do wykutych lub odlanych liter z instrukcji, Tak. jakieś metalowe, grube litery, ale to wszystko zarosło takim brudem, liście i tak dalej. Wystarczy tylko solidna miotła, umyć to i znowu te litery błyszczą. Matryca postępowania jest, ludzie, tylko trzeba do tego się dostosować. Tak jest, dokładnie tak. Przepraszam, użyję brutalnego słowa. Przestać pieprzyć nad sobą, że ty Tak. Jęczeć, żalić się, dokładnie tak. Litować. po główce po prostu pogłaskać, no nie? Ja czasami, zwłaszcza prowokowałem swoich uczniów, bo byłem nauczycielem całe życie, czasami taki stękający z 8 klasy, co tam taka sierota. On do niczego i tak dalej, i tak dalej. Mówię, jak nie do niczego, weź się kurczę troszeczkę w garść i tak dalej. No i nic. No to więc ja mówię, co, nie chcę ci żyć, jaka, bo no więc ja go tak lekko w ramię. Nic, jeszcze mocniej, jeszcze nic, ale widzę, że takie błyski się, no i jeszcze raz, kurczę. No nareszcie się budzi, miałbyś ochotę mi przypieprzyć, co? No nareszcie budzi ci się chęć do życia. Tak, tak. Czyli rozumiecie, o co chodzi. Może brutalna metoda, ale była bardzo skuteczna. Nie wiem, skąd to się wybrało i tak dalej. Ale Janusz, ale powiem Ci, że dosłownie kilka dni temu, nie wiem dlaczego, przypomniał mi się taka postać, która przyjeżdżała do Polski, może pamiętasz, Nick Wójcic. Wójcic, taki inwalida bez rąk, bez nóg. Tak. Nick Kojarzysz? Tak. Kadłubek. Kadłubek, tak? Jakieś szczotkowe nóżki, prawda? Nóżka, Ale płetewka, piękna żona, 2 dzieci. tak, ale wiesz co? Ale poczytałem jego historię i wiesz, komu on jest najbardziej wdzięczny? Najbardziej wdzięczny jest jego ojcu, że się nad nim nie litował. Tylko weź się w garść
idź do normalnej szkoły, przestań się nad sobą litować. I mówi, tylko dzięki temu odzyskał pewność siebie i wiarę, że nawet w takim stanie może prowadzić normalne życie. Nie gwójczyć. Rozumiesz? Także tutaj właśnie nie litowanie się, nie użalanie się, prawda? To są bardzo takie prymitywne energie. One tylko nas pogrążają. Po prostu weźcie w garść. Tak. Czyli naprawdę tutaj, tak jak ty, Janusz, mówisz, no czasami potrzeba kogoś naprawdę dobrego, prawdziwego przyjaciela, który to rozumie i który nam tego kopniaka czasami da, prawda? Chyba z mojego pola, bo chciałem właśnie po prostu powiedzieć, żeby dostać kopa po prostu. Tak. 4 litery, tak. Bo inaczej po prostu nie będzie. Dobrze, słuchaj Robercie, ale żeśmy zatoczyli krąg. Słuchajcie kochani, no zaczęliśmy od mydła, przedsiębiorca, mydlarz i tak dalej, krwiopijca jakiś tam, No jakiś tam jest, no. Do naszych standardów. wykorzystuje pracowników, wiecie, socjalnie się kłania, czyli powrót też i tak dalej. Czyli Tak. człowiek, który daje pracę innym, którzy mogą zarabiać ludziom, który daje świetne produkty. W opisie tej audycji zawrę jakieś tam po prostu kontakty oczywiście na Roberta, na jego firmę i tak dalej. Poprzyglądajcie się, wejdźcie na jego stronę. Mówię bez ogródek. Zamawiajcie u niego jego produkty, to przynajmniej spróbujcie, bo ja zresztą ciągle mówię, ja jestem też od tego, żeby promować naszych polskich przedsiębiorców, tych, którzy mają ducha dobrego, piękną duszę, a nie tylko cash, cash, cash i tak dalej. Takich nie lubię po prostu i koniec, kropka. To ma być człowiek z krwi i kości, ale z piękną duszą po prostu i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Więc takie rzeczy, takie postawy trzeba po prostu promować i tyle. Robert, powiedz mi, jakbyś tak zamknął to wszystko, bo mówię, powtórzę, od mydła, przedsiębiorstwo i tak dalej, zaczęliśmy wchodzić w sfery ducha. Coś, co jest bardzo ważne, najważniejsze wręcz. I jakbyś taką klamrą, jakbyś spiął tą naszą dzisiejszą rozmowę. Wiesz co, myślę, że to, co mi do głowy, wiesz, przychodzi, ale myślę, że jakaś rada dla innych, od czego zacząć, o co w tym wszystkim chodzi, jak tą pracę wykonać nad sobą. Zróbmy takie porównanie. Skaleczymy się w paluszek, prawda? No to nas boli. A więc co my wtedy robimy? No bierzemy jakąś maść, jakiś spirytusik, jakąś wodę utlenioną, zmywamy, opiekujemy się, bandażyk, plasterek, zaklejamy, żeby nie bolało, opiekujemy się tym miejscem. Natomiast co my robimy z bólem, który się pojawia w jakiejś części ciała, głowy czy którym? No łykamy tabletkę przeciwbólową? Walczymy z bólem, tak? A to jest dokładnie ta sama informacja. Tu jest problem emocjonalny. Tu jest coś, co trzeba ukochać. To jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A więc kierowanie u siebie tak, ciało jest idealnym papierkiem lakmusowym dla ducha. Ona po prostu pokazuje, gdzie jest problem, tylko skierujemy tam swoją uwagę, a my mamy nawyk uciekania z tych miejsc, gdzie boli i tak na dobrą sprawę potem się okazuje, że my tego nie zauważamy procesu, ale w jakiejś w drugiej fazie naszego życia my w większości siebie nie czujemy i się cieszymy ochłapami. Dobrze, że nie boli. A gdzie rozkosz, gdzie błogość, gdzie miłość? Tak. Odczuwana każdą komórką. No i po prostu podążajmy w tym kierunku. Obserwujmy siebie, kierujmy uwagę do siebie i zacznijmy wierzyć w to, kim jesteśmy. Po prostu kombinujmy po swojemu. Ja tu nie mam może idealnego rozwiązania, ja tylko mówię, jak ja to robię, tak? Ale niech każdy weźmie z tego, co mu pasuje, ale niech szuka. Niech podąża w tym kierunku, że jedyną wartością jest odczuwanie. Odczuwanie, powiedzmy sobie, mówimy o miłości, tylko żeby to miłość dobrze zrozumieć, bo jest miłość emocjonalna i miłość boska, nazwijmy, albo jeszcze wiele, bo tam na przykład Grecy to kilka tam rozróżniają. Ja bym tutaj poszedł w kierunku i miałem jakiś taki bardzo fajny przekaz, w kierunku odczuwania wdzięczności. Wdzięczność jest to pewnego rodzaju odczucie, przepiękne odczucie, które moim zdaniem jest bramą do prawdziwej miłości. Nie tej emocjonalnej, damsko-męskiej, która też jest fajna, ale bardzo łatwo przychodzi w nienawiść w drugą stronę, tylko do tej bezwarunkowej, do tej boskiej, do tej czystej. Wdzięczność do wszystkiego i za wszystko. Odczuwanie, od zrozumienia możemy zacząć, ale odczuwanie jest tu kluczem. I odczuwanie nie tylko jednym punktem, zacznijmy od jednego punktu, ale odczuwanie całym sobą. Całością, tak, dokładnie. Ależ to jest piękne. I to jest tylko zamknę takim hasłem, takim słowem, które kiedyś otrzymałem ciemną nocą. Musiałem wstać i zapisać. Dobrze to zrobiłem, a nie zlekceważyłem. Wdzięczność to klucze do niebios bram. Tak, bardzo dobre określenie. Klucze do niebios bram. Lub klucze do miłości, niebo.
To nie zasługuje na nic. Tak prawdę mówiąc, za wszystko można być wdzięcznym, za wszystko. Za Tak, każdy oddech, za każde spojrzenie, za każde usłyszane słowo, za partnera, partnerkę, który leży obok nas, nawet za, przepraszam, za bąka, którego puści ona, on albo my, to znaczy, że jeszcze tak, żyjemy. tak. Za wszystko, za każdą jagódkę, o tutaj, za śpiew ptaka, za to, że kot przychodzi i tuli się do moich nóg, za wszystko po prostu, za wszystko to, bo to są nasze cudowne dary, które otrzymujemy. Robert, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Janusz. Dziękuję Państwu za spotkanie. Miało być o mydłach, o takich innych historiach. Jak to fajnie jest, bo przecież to nie jest sterowane. No nie. Zadaję jakieś tam pytania, z którymi w głowie, a później to wszystko źródło steruje i dochodzimy Tak. do pięknych rzeczy, do pięknych przekazów. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz Jasne. tutaj u nas. To, co powiedziałeś, no to były cudowne przekazy dla ludzi, dla mnie również przecież, czy potwierdzenia, czy coś nowego. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No i do zobaczenia. A Was, kochani, no prosimy o to, żebyście nas oglądali, żebyście nas wysłuchiwali, żebyście się dzielili linkami z tą audycją ze swoimi znajomymi. I jeżeli zechcecie oczywiście, proszę nas oczywiście o subskrypcję, o lajki, o takie inne historie, o komentarze, Wasze wypowiedzi, co o tym sądzicie, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali. I życzę Wam naprawdę wszelkiego dobra. Bo życie jest cudowne, życie jest piękne, Wy jesteście cudowni. Tylko trzeba to w końcu wierzyć, że jesteśmy cudowni. Jeżeli ktoś ma inne myślenie, no to nic. Warto zmienić. Warto zmienić. Także ja też, Janusz, serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za spotkanie, za wspaniałą rozmowę. Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. Dobranoc.